Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Ten odcinek, jak i kilka kolejnych, będą dotyczyć modyfikacji drona Syma X5C. W dzisiejszej pierwszej części pokażę Wam, jak w prosty sposób zwiększyć zasięg lotu poprzez modyfikację aparatury drona. Może na początek, czego będziemy potrzebować? Przede wszystkim aparatury Syma X5C, gniazdka RP-SMA, na przykład takie wyciągnięte z routera, ale ja użyję konektora. Jeżeli będziemy musieli kupić takie gniazdo, warto kupić dwa, ponieważ będziemy mieli dwie, właśnie te nakrętki. Za tą część zapłaciłem 10 zł. Oczywiście jeszcze będzie potrzebny kabel koncentryczny, jeżeli kupiliście samo gniazdo. Antenę Wi-Fi na 2,4 GHz, na przykład taką od routera. Cyna, lutownica, wkrętak krzyżakowy, pistolet na gorący klej, koszulka termokulczywa, jeżeli mamy gniazdo RP-SMA, taśma izolacyjna, oraz 3 podkładki. Jeżeli wszystko już mamy, no to zaczynamy. Na początek odkręcamy obudowę kontrolera. Musimy odkręcić 8 śrub. Teraz otwieramy obudowę. I musimy odlutować te dwa przewody prowadzące do koszyczka na baterię, aby było nam wygodniej. Teraz odkręcamy płytkę drukowaną. Tutaj też musimy odkręcić 8 śrubek i odłączamy złącze prowadzące do ekranu. Zdejmujemy przyciski, przekręcamy naszą aparaturę i zdejmujemy przycisk Power. U mnie niestety już sam odpadł. Teraz wyciągamy plastikową antenkę i możemy już wyciągnąć płytkę drukowaną. I pamiętamy oczywiście o odłączeniu ekranu. To możemy już sobie odłożyć. Teraz musimy na odpowiednią długość obciąć kabel koncentryczny. Będzie to około 6 cm i zdjąć izolację. Izolację oplotu, czyli tą zewnętrzną, obcinamy na długości około 1 cm, a rdzenia na około 2, może 3 mm. Teraz zamocujemy sobie nasze gniazdko w obudowie. Trudno będzie mi to wytłumaczyć, ale może dam radę. Najpierw odkręcamy nakrętkę. Bierzemy naszą antenę i sprawdzamy, dokąd się nakręca maksymalnie. W tym miejscu będziemy musieli nakręcić nakrętkę.
Ja pomiędzy nakrętką a tą wolną przestrzenią dołożę jeszcze swoje podkładki. Możemy użyć czegoś innego, aby to usztywnić. Teraz bierzemy jedną z 3 podkładek i nakładamy. I zakręcamy. U mnie już się antena trzyma. Koniec naszego gniazda obwijamy taśmą izolacyjną, tak aby weszła sztywna podkładka. Dzięki temu nasze gniazdo będzie utrzymywane prosto. W tym miejscu nakładamy 2 podkładki. I teraz zabieramy się do lutowania. Nasz kabel musimy przylutować w tym miejscu. Odlutowujemy naszą obecną antenę i w jej miejsce przylutowujemy nową. Rdzeń kabla, czyli to, przylutowujemy do zewnętrznego styku, czyli w miejsce starej anteny, a oplot do wewnętrznego. Jak widzicie, ja już gniazdo mam przylutowane. Teraz bierzemy obudowę, wkładamy płytkę, gniazdo umieszczamy w tym miejscu. O. Podkładki wkładamy w te miejsca i wszystko zalewamy gorącym klejem. Już po zaklejeniu przykręcamy płytkę drukowaną i podłączymy ekran. Teraz musimy przylutować przewody zasilające do koszyczka na baterię. Tutaj mamy oznaczenia. Tutaj jest plus, tutaj jest minus. Tu przylutowujemy czerwony, a tu czarny. Teraz składamy obudowę. Wkładamy przyciski. Jeszcze taka wzmianka. Nie nakładajcie tak dużo kleju, nałóżcie mniej, ponieważ nie będziecie mogli zamknąć obudowy. Teraz zamykamy obudowę. I skręcamy. Po skręceniu obracamy obudowę i wkładamy nakładkę na przełącznik. Teraz przykręcamy sobie antenę. Wkładamy baterię.
i sprawdzamy, czy wszystko działa. Tak prezentuje się nasza aparatura po modyfikacji. To już koniec. Zapraszam Was do kolejnych części. Pojawię się wkrótce. Dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i trzymajcie się. Do kolejnego razu. Cześć.